Dzień dobry. Ten materiał powstał we współpracy z widzami i dedykuję go wszystkim, którzy wzięli udział w naszej mini debacie tu oraz na naszej grupie na Facebooku. Fajnie, że jesteście. A zatem od początku. Przedstawiłem Wam niedawno 2 szkice koncepcyjne z prośbą o wybór lepszego lub o sugestie, co można by tu zmienić lub dodać. Oto co powstało i dlaczego. Zapraszam. Ewidentnie większym zainteresowaniem cieszył się szkic z kilkoma domkami połączonymi mostkiem. Były też jednak głosy sugerujące, by wykorzystać elementy drugiego szkicu. Okej. Zaczynam zatem od znalezienia 2 płaszczyzn w perspektywie, będących podstawami domków. Jeżeli ktoś chce rysować ze mną, to na początku na pewno przydadzą się filmiki o podstawach rysowania w perspektywie, a później kilka filmów o rysowaniu natury. Załączam do nich linki w kartach oraz w opisie pod tym filmem. Po zrobieniu podstaw domków zaznaczam szkicowo położenie pni drzew. Na podstawach domków tworzę prostopadłościan, będący główną bryłą domku oraz dwuspadowy daszek. Dodanie kilku detali, takich jak podpory czy schodki, pomoże złapać na początku poczucie skali. Podobnie jak zaznaczenie konarów drzewa. Most między domkami to w zasadzie prostokątna płaszczyzna, do której dokleiłem od dołu 2 łuki. Analogicznie konstruuję resztę brył domków. Zaczynam od prostopadłościanów, nad którymi dodaję spadziste daszki. Coś podobnego działo się w filmie o prostych modyfikacjach w perspektywie. Nie żebym coś sugerował, ale chodzą słuchy na mieście, że podobno polubienia i komentarze podwyższają zasięgi filmów. Mamy już zatem ogólny zarys głównych obiektów w kadrze. Niech nie zmyli Was duża ilość detali już na tym etapie. Wszystko, co tu jest narysowane, to tak naprawdę kilka prostopadłościanów, których górne powierzchnie zostały złamane i wypchnięte do góry, tworząc daszki. Teraz czas na dogęszczenie linearnych podziałów i detali, by mocniej zasugerować klimat. Jak widać, domki mają drewniane podpory, przypominające nieco konstrukcję szachulcową, zwaną murem pruskim. Pójdę zatem dalej tym tropem i dodam podziały na ścianach w tym samym charakterze. W tego typu tematach można pozwolić sobie na większą swobodę niż w tematach z architekturą nowoczesną czy klasyczną. Taki domek może być przecież nieco pokrzywiony, ściana może nie trzymać pionu, a deski mogą być krzywo docięte czy zbite. To też buduje klimat, więc nie ma co się bać każdej kreski i można poszaleć. To, co będzie pilnowało nas przed przesadą, to pierwotny zarys konstrukcji w perspektywie. Jak widzicie, przy rysowaniu detali zmieniłem chwyt ołówka. Przy wstępnym szkicu trzymałem go daleko od końca, co pozwalało mi rysować wiele delikatnych kresek. Teraz, podczas zaznaczania detali, trzymam ołówek bliżej końca, co umożliwia mi stawianie dokładniejszych i dużo mocniejszych kresek. Doszliśmy do styku głównych obiektów z przyziemiem. Dla silnego posadowienia całej górnej struktury zaznaczam zatem kilka masywnych obiektów, takich jak kamienie tworzące podejście do domku, czy korzenie oplatające głazy. Dla równowagi dodaję też postrzępionymi liniami zarysy krzewów i traw. Między dalszymi i bliższymi domkami zaznaczam większe formacje skalne, po których spływać będzie drobny strumyczek. Nie chciałbym, żeby liście przysłoniły mi narysowane dopiero co domki, ale drzewa bez liści to pójście na łatwiznę. Dlatego staram się tak rozmieścić formacje liści, by przysłaniały tylko niewielkie fragmenty domków. Na detale drzew przyjdzie jeszcze czas przy okazji cieniowania. 3 wymienione tu elementy natury, czyli skały, wodospad i drzewa, doczekały się osobnych opracowań na tym kanale. W kartach i w opisie pod tym filmem możecie znaleźć do nich linki. Za pierwszoplanowymi drzewami zaznaczam delikatniejszą kreską obrysy trzecich planów.
Mamy tu skraj lasu w wyżynnym terenie, a zatem zaznaczam wysokie i smukłe pnie buków porastających formacje skalne. Za drugimi planami delikatną linią zaznaczam zarysy odległych wzgórz. Przed cieniowaniem tu i ówdzie dodaję jeszcze najdrobniejsze detale oraz wzmacniam ważne, ale słabe linie, tak by nie umknęły mi później. Kierunki podziałów płaszczyzn, takie jak linie na dachu, pomogą zorientować się lepiej w rysunku. Mamy tu bardzo duże nagromadzenie elementów, dlatego dobrze byłoby skontrastować ze sobą miękkie formy natury oraz twardsze podziały architektoniczne. Cieniowanie rozpoczynam od najciemniejszych obszarów położonych możliwie najbliżej lewej strony kadru. Postępuję tak, ponieważ ciemna plama na początku pomoże mi utrzymać na całej pracy wysoki kontrast, a dzięki cieniowaniu od lewej do prawej jako osoba praworęczna nie pobrudzę za bardzo całej pracy. W cieniowaniu trzeba czasem posługiwać się zagraniami, które z jednej strony nie wpędzą nas w konieczność zasmarowania całej pracy na szaro, a z drugiej uczynią pracę możliwie najbardziej czytelną. Tu dla przykładu przyszarzam mocniej styki obiektów z niebem, tak by się od niego lepiej odcięły, ale środki obiektów pozostawiam ogólnie jaśniejsze. Mówię to oczywiście głównie o dużych płaszczyznach, na których jak najbardziej mogą znaleźć się ciemne detale. Spody domków opracowuję bardzo mocno i nie rozróżniam w cieniowaniu tego, co jest podłogą, a co pniem drzewa. W dziennym świetle i z większej odległości to rozróżnienie i tak nie byłoby czytelne. Warto natomiast wykorzystać ciemną plamę do tego, by na jej tle podkreślić jasne ażurowe elementy, takie jak wspierające deski albo pojedyncze liście. To też zmniejszy nieco ciężar takiego mocnego elementu pracy. Światło na pracy pada z lewej strony, więc wszystkie elementy skierowane w prawo zdecydowanie przyciemnią. Dzięki temu będą się one dobrze odcinały od jaśniejszego tła. Zwłaszcza dobrze działa to w przypadku elementów ażurowych, takich jak słupki i barierki. Na pniach i konarach drzew łatwiej to z kolei podkreślić ich obłość. Jeżeli elementów ciemnych robi nam się bardzo dużo i zaczynają się zlewać w dużą, nieczytelną plamę, można pomóc sobie poprzez pozostawienie jaśniejszych krawędzi obiektów składających się na plamę. Tak zrobiłem choćby w przypadku grubego konara podpierającego domek po prawej stronie. Jego jasny kontur po lewej odcina go od ciemnego spodu domku. Rysowanie liści sprawia wielu osobom sporo trudności. Problemem jest to, że mamy tu do narysowania dużo powtarzalnych i drobnych elementów, które trzeba opracować odpowiednio syntetycznie. Rysowanie listka po listku to droga pod górkę, a i tak finalnie nie daje to najlepszego rezultatu. Z drugiej strony, potraktowanie całej korony drzewa jako jednolitą plamę zabija ażurowy i przestrzenny charakter drzewa. Ja zawsze staram się najpierw zaznaczyć większymi, postrzępionymi plamami większe formacje liści. Następnie przycinam nieco spody formacji liści oraz dodaję przeplatające się z nimi drobniejsze gałązki, które czasem są widoczne, a czasem skryte za liśćmi. Drzewa w dalszych planach opracowuję mniej kontrastowo, stosując właściwie jednolitą szarość dla opracowania pni, konarów i koron. Im bliższy plan, tym kontrasty stają się wyraźniejsze, dlatego przyziemie w pobliżu domku po prawej cieniuję najmocniej, a ciemno-szare plamy skał i omszałych kamieni zestawiam kontrastująco z ich górnymi częściami, łapiącymi światło, które pozostawiam jako białe. Cieniowanie najdalszych planów wykonuję znowu, trzymając ołówek daleko od końca, dzięki czemu plama jest delikatna i jednorodna. Napiszcie w komentarzach, jak podoba się Wam taki domek na drzewie lub co jeszcze byście w nim zmienili. A jeżeli chcecie mu się przyjrzeć z bliska, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku, link w opisie. Do zobaczenia.